Współczesny zabiegany człowiek jak nigdy szuka cichych i pięknych miejsc, chce być blisko natury, chce mieć możliwość aktywnego spędzania czasu i spotykania życzliwych ludzi. To wszystko oferuje gmina Bożęcin, leżąca pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem, na północ od autostrady A4. Bożęcin ma prawdziwy skarb. Środowisko naturalne, nieskażone i w wielu miejscach nietknięte ludzką ręką. Bożęcińskie lasy znane są w Małopolsce i nie tylko. Stanowią blisko 1/4 obszaru gminy. Są w nich tajemnicze bagna, torfowiska, moczary, oczka wodne. To tutaj występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin. Można także znaleźć bogaty świat zwierząt. Na terenie gminy funkcjonuje kilka kopalni kruszyw w Bielczy, Warysiu, Jagniówce, Bożęcinie i Przyborowie. Wyrobiska nieczynnych już kopalni zamieniane są na zbiorniki wodne, rekreacyjne. Doskonale wpisują się w lesisty krajobraz, robią duże wrażenie i nie ma się czemu dziwić. Już teraz mają ogromny potencjał. Są doskonałą propozycją dla osób szukających chwili wytchnienia i ochłody w upalne dni. Są także atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy. Gdy kopalnie kruszyw zakończą już eksploatację, sztuczne zbiorniki zajmą obszar kilkuset hektarów. Bożęcin jest również dla ludzi lubiących wypoczywać aktywnie. Miłośnicy turystyki rowerowej przejadą przez gminę szlakiem Enovelo, powstałym w ramach trasy rowerowych Pogórza. Z kolei jadąc 20-kilometrową trasą historyczną można zobaczyć zabytki znajdujące się na terenie gminy. Natomiast dłuższa, 25-kilometrowa trasa krajoznawczo-przyrodnicza, często wybierana przez mieszkańców i turystów, pozwala zachwycić się naturalnością przyrody. Leśne dukty, młodniki, starodrzewy. Można tutaj naprawdę odetchnąć świeżym powietrzem. Trasy rowerowe biegną przez pola, lasy nasze, które są bogate w runo leśne, tak jak teraz okres letni, mamy jagody i można spotkać wielu ludzi, którzy zbierają te jagody. W okresie jesiennym, wczesno-jesiennym jest sezon na grzyby, gdzie też jest co pozbierać. Do gminy Bożęcin w okresie weekendów czy okresie letnim przyjeżdża bardzo wielu ludzi z Krakowa, z Rzeszowa, z Tarnowa. Zwłaszcza niedzielne popołudnia lub sobotnie popołudnia to trasy rowerowe u nas tutaj na terenie gminy Bożęcin są oblegane wręcz. Jest naprawdę wielki ruch, jest duże zainteresowanie i wielka potrzeba po prostu jeżdżenia w tym czasie tej pandemii rowerami. Myślę, że to jest bardzo fajna forma wypoczynku, tym bardziej, że gmina Bożęcin naprawdę ma wiele fajnych tras. My sami tutaj z rodziną i z dziećmi, znajomymi często wyruszamy popołudniami, zwłaszcza zwiedzamy, jest co zobaczyć i zapraszam serdecznie wszystkich na takie trasy rowerowe. Dzisiaj postanowiłyśmy wyruszyć w grupie z koleżankami, pokazać dzieciom krajobrazy, zrobić krótki piknik i pobyć na łonie natury, póki pogoda nam na to pozwala. Tutaj są fajne krajobrazy, fajne drogi, można stanąć na odpoczynek przy jeziorze i no jest fajnie. Bardzo lubię jeździć na rowerze. To jest jedna z moich takich rozrywek wieczorami, wieczorową porą, tak jak jest teraz upał. Bardzo często jeździmy z dziećmi, z mężem, ze znajomymi. Fajna forma spędzania wolnego czasu. Na miejscowych trasach i ścieżkach rowerowych trenuje Michał Martyka, pasjonat rowerów i zawodnik startujący w Enduro MTB. Docenia przestrzeń i możliwości, jakie stwarza teren, aby uprawiać turystykę rowerową. Jeżdżę w enduro, więc powinienem trenować w górach, ale że nie mam takiej możliwości akurat teraz, to trenuję w pobliskich lasach w Bożęcinie. W sumie infrastruktura tutaj jest super, bardzo dużo ścieżek rowerowych, szutry poprzecinane jakimiś tam leśnymi drogami. Wszędzie jest czysto, spokojnie. Zajawka pasja wzięła się już 15 lat temu, jeszcze w gimnazjum. Wspólnie z kolegami zaczęliśmy jeździć na rowerze. To był na początku zwykły rower, który w niczym nie przypominał tego roweru, który mam teraz. Zaczęliśmy jeździć na tylnym kole po ulicy, skakać gdzieś tam po schodach. Później przerodziło się to w jazdę górską, w enduro. W sumie najpierw w DH, czyli taka bardziej jeszcze ekstremalna odmiana kolarstwa. Później w enduro, bo enduro stało się w sumie bardziej popularne i więcej możliwości jest do pojeżdżenia. No a teraz to dalej trwa. Na pewno rower jest chyba najbezpieczniejszym sportem, jaki można uprawiać
Może poza pływaniem, bo pływanie jest jeszcze troszkę bardziej bezpieczne, ale nie obciąża kolan, nie obciąża kręgosłupa, więc myślę, że każda osoba może jeździć spokojnie na rowerze. Ogólnie tutaj w Bożęcinie jest też fenomen jazdy na rowerach. Myślę, że w każdym domu jest co najmniej 1, 2, 3, 4 rowery. Bardzo dużo ludzi widać, że jeździ na rowerach. Jak odprowadzam nawet córkę do przedszkola, to widzę, że mnóstwo dzieciaków przejeżdża na rowerach. Pod szkołą jest mnóstwo rowerów. Już nie wspominając o tym, że w niedzielę do kościoła tak samo 50% osób przyjeżdża na rowerze. W gminie Bożęcin coraz popularniejsza staje się agroturystyka. Mieszkańcy dostosowują swoje domy, aby przyjmować gości, a chętnych do spędzenia urlopu w ten sposób nie brakuje. Teraz na gości czeka około 150 miejsc noclegowych i sporo atrakcji. Na przykład miłośnicy koni znajdą je w gospodarstwie państwa Knapów. Stado liczy kilkanaście osobników. Jazda konna, przyjażdżki bryczką – to wszystko czeka na gości i turystów. Oprócz wypoczynku na łonie natury, ludzie coraz bardziej cenią sobie zdrową, naturalną żywność. Znajdą ją w apart-hotelu Bożenckie Zalipie. Miejsce zaskakuje. Jest wyjątkowe. Niecodziennie spotyka się drewniane domy ze stuletnią historią, które dostają nowe życie. Chcemy kultywować tradycje, uwielbiamy skanseny i widzieliśmy bardzo wiele przepięknych domów, które niestety są zachowane wyłącznie na terenach skansenów. W Krakowie ten dom otrzymaliśmy za darmo, więc go przenieśliśmy i on powstał z 3 osobnych, różnych domów. Tak, żeby był zaadoptowany, żeby miał infrastrukturę taką, żeby był wygodny do życia. Zależało nam, żeby infrastruktura była współczesna, ale żeby jednak charakter tego domu był 100-letni. I mam nadzieję, że nam to się udało. Jest to jedno z miejsc noclegowych w gminie Bożęcin. Posiadamy tutaj 4 niezależne pokoje z łazienkami, także posiadamy część wspólną, gdzie wydajemy posiłki. Przyjeżdżają turyści z całej Polski, żeby sobie pobyć na łonie natury. Ludzi, którzy poszukują ciszy, spokoju, wyciszenia. Bożenckie Zalipie to idealne miejsce dla ludzi, którzy cenią swój wolny czas. To miejsce ma w sobie rzadką magię i daje przestrzeń do odpoczynku, a także terapii odbywającej się w apidomku. To jest domek zbudowany z drewna, w środku są ule, 8 uli. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone, czyli jeżeli osoba wchodzi do domku takiego apiterapii, no to nie ma kontaktu z pszczołami, natomiast te pszczoły w bardzo duży sposób oddziaływują. Oddziaływują w ten sposób, że pszczoły wytwarzają biopole i to biopole jest bardzo korzystne dla człowieka. Jest tam czyste powietrze, pozbawione grzybów, pozbawione wirusów, dlatego że tam mieszkają pszczoły i w domku się inhalujemy powietrzem ulowym. Leczy to wszelkiego rodzaju stresy, stany lękowe. Był u nas pan, który był dość mocno zaawansowany, jeśli chodzi o astmę. Kilka godzin spędził w domku do apiterapii i stwierdził, że po takich kuracjach mniej kaszle. Pasieka Pszczeli Raj, otaczająca Bożenckie Zalipie, jest prekursorem w Polsce kursów pszczelarskich dla początkujących. Jej właściciele chcą, aby jak największa liczba osób mogła poznać podstawy pszczelarstwa ze strony praktycznej. Ich misją jest ratowanie świata przed zagładą, jaka może nas czekać po wyginięciu pszczół. To jest ogromna pasja, która się przerodziła w zawód. I z tej pasji wynikły wszystkie dobre rzeczy, czyli szkolenia. Chcemy krzewić przede wszystkim wiedzę, gdyż brak wiedzy i umiejętności powoduje, że pszczoły giną. Nam zależy na tym, żeby tak edukować pszczelarzy, adeptów pszczelarstwa, żeby byli w stanie poprowadzić te rodziny w taki sposób, żeby one były w dobrobycie, żeby nie ginęły, żeby się namnażały, rozmnażały. Jako produkt uboczny, żeby oczywiście był miód, gdyż to jest tutaj czasami klucz dla niektórych pszczelarzy, ale też ten dobrobyt i dobrostan zwierząt, który ma bezpośredni wpływ na nasze życie jako ludzi i na naszą planetę, więc myślę, że taki drobny wkład w ten świat chcemy wnieść.
to jest takie stanowisko, gdzie my się tymi pszczołami opiekujemy, można powiedzieć, od narodzin. Oczywiście w każdym ulu jest jedna matka. My zajmujemy się hodowlą matek. Zaczynamy od odkładów. Matki się unasienniają, czyli matka wylatuje na lat godowy, kopuluje z około 20 trutniami i matka wylatuje na taki lot godowy raz w życiu. Matka żyje do 5 lat. Natomiast jeśli chodzi o pszczoły robotnice w sezonie żyją tylko miesiąc. Czyli po tym, jak się urodzą, po pszczelarskiemu mówić to wygryzają, pszczoła żyje miesiąc i umiera z przepracowania. My pozyskujemy miody wiosenne, rzepakowy, wielokwiatowy. Bardzo duży udział w tych miodach wielokwiatowych ma jeżyna, malina. Następnie pozyskujemy miód akacjowy. I ostatnim, no może przedostatnim miodem jest lipowy i w tej chwili czekamy na miód nawłociowy. Opuszczamy gościnne bożanckie Zalipie. Przenosimy się nad wodę, a konkretnie na łowiska specjalne. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby. Kamieniec i Zbyszko oferują wszystko, co dla wędkarzy najważniejsze. Można tutaj znaleźć 12 gatunków ryb. Przyjeżdżają tutaj wędkarze z rodzinami z okolic Krakowa, Tarnowa, Bochni, Brzeska, no i okolicznych tutaj miejscowości. Mamy tutaj z drapieżnych ryb, to mamy szczupaki, sandacze, sumy, później są okonie, no i oprócz tego jeszcze są karpie, amury, no i takie drobniejsze ryby jak karasie, leszcze. Dzieci się mogą tutaj pobawić, jest plac zabaw, można posiedzieć, pogrillować, no i odpocząć. Można wyjść do lasu na grzyby i pochodzić, pozwiedzać. A można i na grzyby. Można. Na grzyby. W aromatów pełen las. Na grzyby. Bożęcińskie lasy słyną zwłaszcza wśród grzybiarzy, którzy wiedzą, że prawdziwki można przynosić koszami. Z tego też względu największą imprezą plenerową organizowaną przez lokalny ośrodek kultury jest Bożenckie Święto Grzyba. Organizowana w sierpniu impreza przyciąga zarówno ciekawymi konkursami, pokazami, jak i degustacją potraw przygotowanych z grzybów. Corocznie do Bożęcina na gminne święto przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy gości, a na scenie prezentują się największe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Bożęcin to także miejsce spotkań z muzyką filmową na najwyższym poziomie. Plenerowe koncerty, w czasie których odbiorcy mają okazję wysłuchać największych hitów muzyki filmowej, muzykalowej i symfonicznej, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W Bożęcinie odbywają się sportowe imprezy rangi mistrzowskiej, jak Mistrzostwa Polski Południowej oraz Akademickie Mistrzostwa Polski MMA. Bożęcin stworzył także ofertę dla amatorów biegania. Chce upowszechniać tę najprostszą formę sportu i rekreacji ruchowej, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, oraz propagować aktywny i zdrowy styl życia. Na tych, którzy chcą więcej, czeka zaś bożęciński Tytan Run, impreza stworzona z myślą o miłośnikach biegów przełajowych z przeszkodami. Bożęcin to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. Nie sposób nie zauważyć, jak wypiękniały poszczególne miejscowości. Wyremontowane zostały centra wsi, pojawiły się chodniki zapewniające bezpieczeństwo pieszym, oświetlenie, wygodne parkingi. Mieszkańcy mogą aktywnie wypoczywać oraz trenować na nowoczesnych boiskach, kompleksach sportowych i siłowniach plenerowych, a dzieci spędzać czas na kreatywnych placach zabaw. Zmodernizowano budynki szkolne, ośrodki i centra kultury. Nowy estetyczny wygląd zyskały tereny wokół zabytkowych kościołów. To wszystko sprawia, że dobrze rozbudowana, stwarzająca wyśmienite warunki społecznego rozwoju infrastruktura komunalna, oświatowa, kulturalna i sportowa przyciąga nowych mieszkańców oraz inwestorów. Gmina stwarza możliwość zakupu atrakcyjnych działek budowlanych, będących idealną lokalizacją dla osób pragnących ciszy, spokoju oraz czystego powietrza. Przedsiębiorcom samorząd oferuje ulgi podatkowe i wszechstronną pomoc. W strefie aktywności gospodarczej powstaną zakłady produkcyjno-usługowe, a w konsekwencji kilkaset nowych miejsc pracy.
W gminie Bożęcin widać dobrze wydane pieniądze, te krajowe, jak i z Unii Europejskiej. A dowodem na szybki rozwój są wysokie miejsca w rankingach i notowaniach ogólnopolskiej prasy czy ministerstw. Każda mała ojczyzna ma swoich bohaterów. Bożęcin ma ich wielu. W tym gronie znajdują się osoby, które wykazały się największym heroizmem, oddając życie za wolną Polskę. Z Bożęcina wywodzą się postacie, których talent, nieprzeciętne umiejętności i osiągnięcia zostały powszechnie uznane i docenione w kraju i na świecie. Najsłynniejszy to Sławomir Mrożek, dramaturg, rysownik i autor satyrycznych opowiadań. Jeden z najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy na świecie. Tango czy Emigranci do dzisiaj są chętnie wystawiane w teatrach na całym świecie. Poeta Józef Baran, drugi znany bożęcinianin, miał okazję korespondować z Mrożkiem, a następnie poznać go osobiście. Pierwszy list w 1974 spadł trochę tak jak list z nieba do Skawiny. Myślałem, że to jakiś dowcip. A z tyłu jest Sławomir Mrożek, Paryż, adres i tak dalej. I korespondencja nasza dla niego była ważna, ponieważ on był wtedy odcięty od kraju, kilkanaście lat na emigracji. A skończyła się, można powiedzieć, na roku gdzieś na latach 90., kiedy on przyjechał, a później wyjechał do Meksyku. Można powiedzieć, że taką kanwą tej korespondencji był Bożęcin, ponieważ Sławek się urodził tu, przebywał tu tylko właściwie 2-3 lata i później w trakcie okupacji, w czasie okupacji oni uciekali z Krakowa z ojcem i przyjechali tu do dziadka, do kędziora, mleczarza, właściciela mleczarni. Ale jednak jakieś ślady są w jego twórczości, na przykład Pieszo. Jego sztuka Pieszo to jest opowieść o tym, jak z ojcem maszerują z Bożęcina przez noc do Porąbki Łuszewskiej, gdzie miał drugiego dziadka i gdzie mieszkali też przez parę lat właśnie w czasie wojny i okupacji. Pamiętam, że w jednym z listów, to był rok chyba gdzieś koniec 70. lat, pisał mi, że jest w Niemczech i tam nagrywa 2 filmy. Przez pół roku chyba był. Jednym z tych filmów był film Amor. I właściwie akcja tego Amora, reżyserowana przez niemieckiego reżysera, dzieje się właściwie w Bożęcinie. Taka jest topografia. Tam występują babcie zaleśne, to były takie słynące z pobożności panie. I jest też chyba ten dom Matki Chrzestnej, zresztą przepiękna willa, do dziś zachowana. Józef Olchawa, autor licznych publikacji historycznych o Bożęcinie, zasiadał w komitecie organizacyjnym Festiwalu Mrożka, który odbył się w 1990 roku. To wtedy pisarz jako dorosły człowiek oficjalnie po raz pierwszy przyjechał do miejscowości, w której się urodził. Przyjechał tutaj w asyście swojej żony, oczywiście Suzany, i wielu innych oficjeli, jak również przyjechało kilka autokarów z dziennikarzami. Był witany na granicach wsi. Była ustawiona specjalna, jakby to powiedzieć, strażnica ze szlabanem. Był specjalny paszport Mrożeklandu, bo wtedy Bożęcin nie nazywał się Bożęcinem, tylko był Mrożekland. Wspomniany wcześniej poeta Józef Baran należy nie tylko do uznawanych, ale również chętnie czytanych ludzi pióra, a jego wiersze trafiły do gimnazjalnych i licealnych podręczników. Tomiki wierszy Józefa Barana ukazały się w przekładach w kilku krajach. Twórczość została przetłumaczona na wiele języków. Jest inspiracją dla piosenkarzy i kompozytorów. Józef Baran chętnie wraca do korzeni, pomieszkując od czasu do czasu w swoim bożęcińskim domu. No, pierwsze 2 moje tomiki dotyczyły dzieciństwa i tej starej, tej archaicznej wsi, której już nie ma, która była trochę taką wsią nawet średniowieczną, od Kosy, Pługa, Cepów, no tak można to określić. I przyjeżdżałem tutaj na każde wakacje, wyjechałem stąd mając 13 lat, potem już tylko wakacyjne powroty, no i właściwie taka mitologizacja tej wsi. Dzieciństwa.
Potem kupiłem sobie chałupkę, która tu jest, prawda, zresztą taka lekko unowocześniona i ten ogród. I to już były inne powroty. To są powroty już do przyrody. Ja wsiadam na rower, jadę na Czarnawę, do lasu, czy na Waryś, czy do Radłowa. I w wierszach właśnie w wakacje powracam do przyrody. To są bardzo piękne liryki mi wychodzą właśnie tutaj, nie gdzie indziej. Nie kiedy jestem w innych krajach, nie kiedy jestem w Zakopanem, tylko właśnie tu. Wiele znakomitych postaci wydała bożęcińska ziemia. To prawdziwy fenomen tej niewielkiej miejscowości, pokazujący, że wiejskie pochodzenie nie stawia młodego człowieka na straconej pozycji w porównaniu z rówieśnikami z wielkich miast. Bożęcin słynie z poetów, pisarzy, dziennikarzy. Przybliżyłem Bożęcinowi zapomnianego przedwojennego pisarza literatury popularnej Pawła Staśkę. Paweł Staśko urodził się tu w Bożęcinie, tu zmarł. W okresie międzywojnia napisał kilkadziesiąt książek. Niektóre miały po kilka wydań. Był też dobry poeta Jan Baranowicz. Przeprowadził się na Śląsk, mieszkał na Śląsku, wydał wiele książek, wiele tomików wierszy. Małopolska Nagroda Poetycka Źródło, współorganizowana z inicjatywy Józefa Barana przez Miejscowy Ośrodek Kultury, jest konkursem wynikającym z potrzeby umacniania poczucia tożsamości. Konkurs poetycki dla Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Co roku nadsyłają oni kilkaset utworów, które są powrotem do źródeł, korzeni, odpowiedzią na pytania, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i jakie są źródła naszego systemu wartości. Historia i tradycja jest nieodłącznym elementem polskiej kultury. Gmina Bożęcin to miejsce historycznie związane ze społecznością romską. Do czasów II wojny światowej zamieszkiwali oni te tereny, prowadząc osiadłe życie i będąc zżytymi z miejscową ludnością, przez co stali się ważnym ogniwem społeczności lokalnej. Z dokumentów parafialnych, które przeglądaliśmy, wynika, że w Bielczy Romowie mieszkali gdzieś chyba od początku XIX wieku. Tu byli osiadli Cyganie, ale pod koniec XIX wieku zaczęli tam przyjeżdżać kalderasze, kotlarze z rodziny Kwieków. To jest grupa Romów, którzy na tereny Galicji przybyli w końcu XIX wieku z terenów węgierskich i oni się starali o tak zwane obywatelstwo, żeby mieć w Bielczy, żeby mogli tam na stałe zamieszkiwać. Bo tam nie zgodziły się władze gminne na to, wielokrotnie zwracali się ci Kwiekowie. No i bardzo szkoda, myślę, bo dzisiaj mogłaby się Bielcza poszczycić, że obywatel Bielczy został królem, ponieważ w 20 roku Michał Kwiek z Bielczy został koronowany na króla Cyganów, podpisywał się jako król Michał II. Kwiekowie należeli do bardzo bogatego rodu. Oni byli kotlarzami. Jeden z Kwieków miał wielką firmę w Poznaniu. Zarabiali bardzo duże pieniądze. W czasie koronacji Janusza Kwieka w Warszawie któryś z reporterów robił wywiad. Pamiętam takie zdanie, bodaj Rudolf Kwiek powiadał, tak wspominał, mówił, jak byłem mały, to u nas to się szuflą złoto nabierało. Tatuś dał mi pełno złota i wyjechałem w świat. No jest to piękna legenda, ale świadczy o tym, że istotnie to byli bardzo bogaci ludzie. Większość Romów została zamordowana podczas II wojny światowej. Na terenie gminy Bożęcin znajdują się dwa miejsca, które upamiętniają tamte wydarzenia. Pierwszym z nich jest zbiorowa mogiła pomordowanych Romów na cmentarzu w Bielczy. Natomiast drugim pomnik pamięci o zagładzie Romów w Bożęcinie Dolnym. O tym, jak wielkie jest wciąż znaczenie tych miejsc dla społeczności romskiej, niech świadczy fakt, że co roku znajdują się one na trasie Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów, którą przemierzają Romowie z całej Europy. Jedną z form upamiętnienia zagłady Romów jest projekt, który realizuje Muzeum Tarnowskie i Stowarzyszenie Romów w Tarnowie od 1996 roku, mianowicie Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Pierwszy raz w 1996 roku wyruszyliśmy taką niewielką grupką
Ale właśnie zdążając do Szczurowej zatrzymaliśmy się na pierwszy nocleg w Bożęcinie. Pamiętam, że to był plac koło szkoły. Szkoła była jeszcze chyba w trakcie budowy, bo jakieś tam cegły były. Tam zanocowaliśmy i z tym Bożęcinem historia taboru jest związana co roku. Co rok przez Bożęcin przejeżdżaliśmy. Będziemy też przejeżdżać, może już nie jest taborem, ale odwiedzając co roku te miejsca, które w rezultacie te miejsca utworzyły coś, co nazywamy małopolskim szlakiem martyrologii Romów. Nasi przodkowie dbali, aby obyczaje, wiedza i inne cenne wartości przekazywane były z pokolenia na pokolenie. W gminie Bożęcin są miejsca będące do tej pory świadectwem mijających epok, niecodziennych wydarzeń. To na przykład dwór ziemiański w Przyborowie, w którym mieszkał znany malarz nurtu realistycznego Stanisław Łasiński oraz polski konstruktor, jeden z pierwszych Polaków zajmujących się tworzeniem filmów dźwiękowych, Eugeniusz Łasiński. Ten kompleks został wybudowany w drugiej połowie wieku XIX, więc pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt lat po zakupie wsi Przyborów, Łęki oraz Rudy Rysie. Taki stan trwał praktycznie do II wojny światowej. Oczywiście należy wspomnieć, że w czasie I wojny światowej dwór ten był też zniszczony w wyniku działań wojennych. Druga wojna też nie oszczędziła tego dworu, ale po wojnie II światowej w wyniku nacjonalizacji, rzecz jasna, dwór ten wraz z całym majątkiem ziemskim został przejęty przez Skarb Państwa. Kiedyś przed laty w rozmowie z najstarszymi mieszkańcami tutaj Przyborowa dowiedziałem się, że Łasińscy byli bardzo pozytywnie postrzegani tutaj, na tym terenie. Byli fundatorami, wspomagali często też biednych, więc zapisali się w pamięci ludzi bardzo, bardzo dobrze. Nieopodal dworu Łasińskich znajduje się Bezardówka, budynek mieszkalny z drugiej połowy XIX wieku. Swoją nazwę wzięła od dawnych właścicieli – Bezardów. Jeden z nich, Jan, jest wynalazcą najbardziej znanej na świecie wojskowej busoli. Z kolei Klemens Bezard był oficerem cesarskiej i królewskiej marynarki wojennej, kapitan 4 austro-węgierskich okrętów podwodnych. Rodzina Bezardów wywodzi się z terenów Francji, natomiast cała ich kariera była związana z wojskiem, między innymi z armią austriacką, później austro-węgierską. Miejsce, w którym się znajdujemy, a więc ich rodzinne gniazdo Bezardówka, jest miejscem, które rodzina Bezardów, a właściwie ojciec Johann Bezard otrzymał za dobrą służbę dla korony austro-węgierskiej. Miłośnicy architektury sakralnej nie będą czuć się zawiedzeni. W centrum Bożęcina dominuje kościół, z wieży którego rozciąga się przepiękny widok. Pierwszy kościół wybudowano tutaj w 1364 roku. Obecny zaczął powstawać w XVII wieku. Wnętrze z wieloma historycznymi pamiątkami i zabytkami robi duże wrażenie. Świątynia jest w stylu eklektycznym. Już samo wejście jest w stylu neoromańskim. Piękny portal, zwieńczenie portalu Chrystus błogosławiący każdego, kto tu wchodzi. Wsparty ten portal na przepięknych kamiennych kolumnach. Wewnątrz świątyni mamy oczywiście piękne, bogate zdobienia barokowe, czy nawet ten neobarokowy ołtarz główny, czy przepiękne zdobienia kolumn wspierających ściany. Tu właśnie zmierzając ku prezbiterium widać to. Mamy też przepiękną neobarokową chrzcielnicę z XVII wieku. Mamy przepiękne, i to jest dla nas rzeczywiście radość, 2 boczne ołtarze, tutaj widać je stąd. Po tej stronie prawej Chrystus ukrzyżowany. Jest rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego w ramie w kształcie serca, też rzadkość, i na tle malowidła, gdzie jest wymalowany krzyż, Golgota i w tle Jerozolima, w tło Ziemia Święta. Zwieńczenie tego bocznego ołtarza Chrystusa ukrzyżowanego to pieta Matki Bożej. Trzyma ona na rękach martwe ciało Chrystusa i ona właśnie jest w tym stylu neogotyckim. Z drugiej strony, patrząc od nas, strona lewa, też piękny ołtarz Bractwa Różańcowego. Prawdopodobnie wykonała go pracownia Franciszka Wyspiańskiego, taty
naszego poety Stanisława Wyspiańskiego. Mamy też w naszej świątyni przepiękną figurę świętego Sebastiana. Myślę, że to też taka ciekawostka, bo jest to patron na czas epidemii. Jest w naszej świątyni, był kiedyś tutaj przy kościelnym cmentarzu i oczywiście początek XIX wieku, likwidacja cmentarzy przykościelnych i została ta figura wniesiona do świątyni i jest z nami. W sąsiadującej od południa z Bożącinem Bielczy miłośnicy architektury znajdą neogotycki kościół budowany w latach 1906-1908, wybudowany według projektu znanego architekta Jana Sasa-Zubrzyckiego. Kościół powstaje w roku 1908 i rozpoczyna się tutaj już celebracja mszy świętych. Wcześniej na tym miejscu, w miejscu dzwonnicy była posadowiona drewniana kaplica. Dojeżdżali księża z parafii Bożęcin, gdyż Bielcza jest córką parafii bożenckiej, ale klucza biskupów krakowskich, klucza radłowskiego. Z takich ciekawostek to chociażby rok czasów wojny, II wojny światowej i czas, kiedy z wież kościołów zabierano dzwony, wiadomo na co. W związku z tym tutaj taka przebiegłość parafian, ponieważ na kościele jest 4 dzwony, w związku z tym przebiegłość parafian była taka, że ukryto 2, a tylko 2 poszły na przetop. W związku z tym te 2 pozostały jako historyczne. Od samego początku 2 niestety zostały dobudowane. Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego gminy są przydrożne kapliczki i krzyże. Najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Zachwycają także współczesne figury, jak ta świętego Krzysztofa. Na terenie gminy Bożęcin znajduje się 5 cmentarzy wojennych, będących świadectwem krwawych starć armii Austro-Węgier, Niemiec i Rosji podczas I wojny światowej. W sumie spoczywa na nich 481 żołnierzy. Cechą charakterystyczną cmentarzy I wojny światowej jest to, że ci, którzy za życia walczyli na śmierć i życie, po śmierci spoczywają obok siebie. I tak jest również i na tym cmentarzu numer 266 w Bożęcinie Górnym, gdzie spoczywa 76 poległych lub zmarłych na skutek odniesionych ran lub epidemii żołnierzy armii rosyjskiej i armii austriackiej. Spośród tych 76 64 zostało zidentyfikowanych z imienia i nazwiska. Ich spis znajduje się w Księdze Zmarłych w miejscowej kancelarii parafialnej. Ważną częścią krajobrazu okolic Bożęcina jest zabytkowa drewniana zabudowa poszczególnych wsi i przysiłków. Dlatego teren gminy uchodzić może za rzadko spotykane już w Polsce, niezwykle atrakcyjne i urokliwe zagłębie drewnianego budownictwa wiejskiego. Gmina Bożęcin jest gminą żywą, rozwijającą się, mającą niepowtarzalną atmosferę. Nie sposób jej nie zapamiętać. Należy ją odwiedzać. Gmina Bożęcin to miejsce przyjazne mieszkańcom, turystom i inwestorom. Bogata infrastruktura i bliskość natury sprawiają, że można tu nie tylko odetchnąć świeżym powietrzem, ale również odpocząć z dala od codziennego zgiełku. To miejsce, które czaruje o każdej porze roku. Zapraszamy!